No mam nadzieję, że pamiętacie nasz pierwszy wykład i widzieliście zastosowanie tych podstaw filozofii w tym, co robi Solid Rock Mission. Myśmy się w ogóle nie kontaktowali ze sobą, nie za bardzo wiedzieliśmy, jak to się wszystko zgra, zresztą bariera językowa i tak dalej. Ale mam nadzieję, że widzieliście, że kiedy przedstawiłem wam podstawy, kiedy przedstawiłem wam filozofię, to właśnie jest to dokładnie stosowane na waszych obozach. Dokładnie to, co było założone na pierwszym wykładzie, widziałem, że wy po prostu dokładnie to wykonujecie. Że to, co robicie na waszych obozach, ma podstawę. No bo kiedy używamy tą samą podstawę, tak, to nie musimy się komunikować. Wiemy, że jesteśmy od tej samej księgi, tak, od tej samej nawigacji. Bardzo mi się podobał ten przykład, będę stosował na naszych obozach z tą księgą. Tak, nawigacja i instrukcja, tak, super. I przepisy, tak. Kazałem żonie zrobić notatki, także na pewno nie zapomnę. Zresztą jest to nagrane. Tak, tak. I mam nadzieję, sądząc po waszych pytaniach, że jesteście zachęceni żeby coś z tymi wiadomościami, które usłyszeliście, coś zrobić. No bo jak ja słyszę takie pytania już, a jak te paszporty robić, czy jak to się rzeczywiście robi ucznia, to znaczy się, to ja rozumiem to, że wy jesteście zainteresowani, żeby przystąpić do akcji. No i ten ostatni wykład pokaże wam, jak do tej akcji przystąpić. Gdzie dostać szkolenie, z kim się skontaktować, bo wiecie, tak naprawdę jest bardzo dużo gotowców. Tak jak wspaniale kobiety przedstawiły przede mną, że darmo dostałyśmy, darmo dajemy. I wiecie, to jest postawa większości organizacji, która zajmuje się ewangelizacją dzieci. Te wszystkie pomoce, te wszystkie rzeczy są dostępne i tak jak dla mnie jestem zdziwiony, że wiele wierzących ludzi w Polsce nawet nie wie o tym, co jest dostępne i z czego można korzystać. No i pokrótce będę starał się wam przedstawić te wszystkie pomoce. No ja zrobiłem z żoną pierwszy obóz bez żadnego szkolenia, wychodząc z założenia, że dzieci nie mogą być głodne, powinni usłyszeć Ewangelię, no i mieć trochę fanu, tak? Mieć trochę rozrywki. No i zrobiliśmy ten pierwszy obóz i jak wiecie, no nie był to nasz najlepszy obóz, no ale 8 dzieci się nawróciło i byliśmy bardzo podbudowani. Ale po tym pierwszym obozie z żoną powiedzieliśmy: o nie, musimy przejść szkolenie, my nic nie wiemy. Wiecie, Bóg pobłogosławi was zapał, pobłogosławi wasz trud, ale jest o wiele lepiej, kiedy będziecie przeszkoleni, kiedy przejdziecie przygotowanie. I to jest tak z każdą służbą dla Jezusa Chrystusa. A to szkolenie jest dla was dostępne. Tak jak na pewno słyszeliście kazania od ludzi, którzy nie mieli właściwego przygotowania, albo kazania, które ludzie są rzeczywiście przygotowani. Tak samo jest z pracą dla dzieci. No po tym naszym pierwszym obozie postanowiliśmy z żoną, że dowiemy się, kto robi najlepsze obozy w Stanach, bo my tam chcemy pojechać i obserwować najlepszych. No i ustaliliśmy, że jest taki obóz w północnej Karolinie, więc skontaktowaliśmy się z tym obozem i wiecie, co żeśmy odkryli? Że oni mają szkolenie dla ludzi, którzy chcą robić obozy. I zostaliśmy automatycznie zaproszeni na 2 tygodnie szkolenia darmowego. Przyjechaliśmy i to było tak naprawdę nie tylko szkolenie dla tych ludzi, co chcieli organizować obozy, ale również to był początek sezonu i to było szkolenie dla ich liderów. I ku naszemu zdziwieniu oni potrzebowali 300 liderów.
bo ich obóz znajduje się gdzieś na 100-hektarowej działce, mają swoje wodospady i przewijają gdzieś przez letnie obozy około 15 000 ludzi, znaczy dzieci i młodzieży. Także no, gdybyśmy nie szukali, to byśmy nie wiedzieli. Tak? Są szkolenia, które są dostępne dla nas. Pokrótce chcę się podzielić z wami, jakie formy do tej pory żeśmy używali. I z tych wszystkich cegiełek, jakie tu widzicie, obozy, kluby 5 dni, to są bardzo podobne rzeczy, które widzieliście na poprzednim wykładzie. One się może trochę inaczej nazywają, ale kiedy zobaczyłem format, to był bardzo, bardzo podobny. Klub Dobrej Nowiny, obozy dzienne, English Camp, kluby odkrywców, projekt Filip. O tym wszystkim będę chciał wam powiedzieć. Chciałbym może zacząć od tego, trochę znowu od filozofii obozów. Misją naszego obozu jest przekazywać ludziom Boże prawdy z Bożą miłością, aby ich życie zmieniało się na Bożą chwałę. Czyli wiadomo, są to obozy biblijne, my tego nie ukrywamy. Nasze obozy są oparte na wartościach biblijnych i osobie Jezusa Chrystusa, są chrystocentryczne. Odwołujemy się do Biblii, nie do czegoś, co jest stworzone przez człowieka, dlatego że jeżeli coś jest stworzone przez człowieka, bardzo szybko się, trzeba to aktualizować. Słowo Boże trwa na wieki, tak? Izajasza 48, trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Boga trwa na wieki. Oczywiście służba obozowa to nie jest jakaś wyrwana organizacja. My uznajemy Kościół za boską instytucję, za służbę i służba obozowa jest jak najbardziej podległa lokalnemu zborowi. My staramy się szanować, wzmacniać, my jesteśmy w służbie do lokalnego zboru. My nie jesteśmy organizacją, której my mówimy, pouczamy lokalny kościół. Tak? Lokalny kościół uważamy za jakąś organizację zwierzchnią, bo uważamy, że w obecnym czasie to Bóg ustanowił lokalny zbór jako środek stanowiący dla wierzącego, gdzie on może po prostu przemieniać się i upodabniać do osoby Jezusa Chrystusa. Tymoteusza 3,15, a gdybym się spóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. No, bardzo często współpracujemy z lokalnymi zborami, bo nie tylko bardzo często lokalne zbory są tą organizacją, która przysyła nam ludzi na obóz, ale również jest to Kościół, do którego my później chcemy posłać obozowiczów, którzy się nawracają na obozie. Oczywiście głównym założeniem obozu jest, że każdy potrzebuje zbawienia. I to jest głównym celem obozu. Jak my musimy reagować na tą prawdę, no musimy dobierać kadrę, która będzie poświęcona zdobywaniu dusz. I wiecie, tak naprawdę cała ta służba, która dzisiaj została wspomniana, będzie wam bardzo trudno zrobić ją samemu. Poza projektem Filip, który jest indywidualną ewangelizacją i programem uczniostwa, jest to jedyny program z tych wszystkich cegiełek, które widzieliście, które możecie robić sami. Te wszystkie programy, o których dzisiaj mówiliśmy, będzie wymagać grupę osób. Przynajmniej na początek 4 czy 5 osób, które będą chciały z wami współpracować. I od tego z żoną właśnie zaczęliśmy. I powiem wam szczerze, że to nie była prosta sprawa. Bo kiedy robiliśmy nasz pierwszy klub 5 dni i zazwyczaj, jeżeli nie macie jakiejś podstawy, nie robiliście obozów do tej pory, to klub 5 dni to jest taki fajny klub,
od którego można zacząć. I kiedy szukaliśmy ludzi, którzy zaczną ten klub z nami, ja szerzej trochę opowiem o nim później, no to nie bardzo młodzi ludzie, bo chcieliśmy zrekrutować młodych ludzi, nie bardzo chcieli się zaangażować. I no było to tak trochę jak wyrywanie zębów. Ale powiem wam, kiedy rzeczywiście w końcu się zgodzili i uczestniczyli w tym klubie, to te świadectwa, które słyszeliśmy na sam koniec i każdy z nich powtarzał to samo. Nie chciałem, ale no takie Boże działanie i się cieszę, że się zgodziłem, bo Bóg działał nie tylko w życiu tych młodych ludzi, których ja ewangelizowałem, ale robił niesamowitą pracę w sercu moim, tak? Czyli w sercu tych młodych ludzi. I dla nas jest to ważne, że nie tylko my rekrutujemy ludzi, aby ewangelizowali dzieci, ale my też chcemy, aby ci młodzi ludzie, którzy siedzą w zborach i niekoniecznie są zaangażowani w tą pracę, aby ich angażować, aby ich popychać do tej pracy, bo no, taka naturalna nasza ludzka słabość to będzie, no chciałbyś coś zrobić? No nie mam czasu, jestem zajęty, tak? Ale kiedy no, przekonamy tą osobę i oni się w to zaangażują, to później bardzo nam szczerze dziękują, że ktoś ich do czegoś takiego zaangażował. No, musimy też pracować właśnie z kadrą, którą musimy również szkolić. Nasze obozy zaczynają się, jeżeli obóz zaczyna się w niedzielę, to nasza kadra już przyjeżdża w piątek. Piątek i sobota i niedzielę rano my mamy szkolenie liderów. Wiadomo, ludzie przyjeżdżają, czasami są to studenci, którzy świeżo zdawali egzaminy, kuli, tak, przyjeżdżają, mam być liderem, tak? Zjawiają się z ciężką głową, jeszcze z tymi wszystkimi rzeczami, które miały miejsce na uczelni, więc uważamy, że oni muszą mieć takie 2 dni, aby odsapnąć, aby się nastroić, aby przygotować się duchowo na to, że te dzieci w niedzielę przyjadą. No i będzie to 6 dni, bo zazwyczaj tak nasze obozy trwają, 6 dni takiej ciężkiej pracy, gdzie oni muszą rzeczywiście być gotowi duchowo, modlitewnie. Czasami trzeba im pomóc, aby pewne sprawy, które zostały gdzieś tam w świecie i borykają się z pewnymi problemami, aby czasami te sprawy załatwić, aby rzeczywiście unormować swoje relacje z Bogiem, tak, aby być gotowym, aby Bóg mógł ich używać. No, filozofia jest dość ważna. Nie tylko, wiadomo, naszym celem jest, aby dzieci się nawracały, bo również przyjeżdżają dzieci na obóz, które są już na obozie 3., 4., 5. raz i nawróciły się już wcześniej i są to dzieci, które nie potrzebują nawrócenia, ale potrzebują wzrostu duchowego. Więc nasz program musi być tak ułożony, aby był dla dzieci, które są niezbawione, które będą ewangelizowane, ale również musi być program tak ustawiony, aby dzieci, które są zbawione, aby mogły wzrastać duchowo. Więc wymaga tego ułożenie programu, no i zatrudnienie takich ludzi, którzy mają dobrą relację z Chrystusem, którzy mają duchowy kierunek w swoim życiu. No i oczywiście, jak widzieliście tą energię dzisiaj na scenie, osoby, które organizują obozy, to muszą być osoby, które mają entuzjazm. To jest potrzebne. Muszą mieć radość w Chrystusie. I to było widać. Ja już wiedziałem, dlatego zapowiedziałem. Nie byłem na ich obozie, ale wiedziałem, jak dziewczyny powiedziały, że będą robić jakieś gry, to już wiedziałem, że będziemy się czuć, jakbyśmy byli na obozie. No i to jest naprawdę klucz. Jeżeli pracujecie z dziećmi czy z młodzieżą, ten entuzjazm jest konieczny. Jeżeli nie jesteś naturalnie entuzjastycznie nastawiony, to wiecie, entuzjazm jest coś, czego można się nauczyć. Więc naprawdę ludzie, którzy pracują na obozach,
no, muszą mieć tą energię, muszą mieć ten entuzjazm. To musi tętnić życiem. No i oczywiście no, te owoce duchowe muszą być okazywane. Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć. Tak? Te wszystkie rzeczy musimy ukazywać na obozie. Są to słudzy podobni do Chrystusa, tak? No są ludzie, którzy, no my reprezentujemy Jezusa Chrystusa, jesteśmy Jego ambasadorami i musimy w należyty sposób zaprezentować tym dzieciom, jak Jezus Chrystus wygląda, tak? No jeżeli chce wyglądać jak Chrystus, no to pierwszą rzeczą, którą muszą wiedzieć, że my służymy, my im służymy. Bardzo często, kiedy dzieci przyjeżdżają ze świata i my ich witamy na obozie, oni są pierwszy raz i ich lider bierze ich walizki, zanosi do pokoju, to oni są w szoku. Co tu się w ogóle wydarzy, nie? Tutaj mój wychowawca kolonijny mi moje walizki zaniósł, nie? Ale wiecie, no, jak wiemy, te pierwsze chwile na obozie są bardzo ważne, aby oni się od samego początku, od pierwszej minuty czuli dobrze. I my oczywiście uczymy tego wszystkiego na naszych szkoleniach, ale w pokorze umysłu niech każdy szanuje się lepiej niż siebie. Oczywiście być podobnym do Chrystusa to też dążyć do doskonałości, więc ten cały program, całe szkolenie no, musi działać na wszystkich cylindrach. Nie może być lipy, my staramy się, aby to wszystko było dobrze zorganizowane i zazwyczaj, kiedy liderzy, którzy już pracowali na innych obozach, ci przyjeżdżają na nasze, mówią, wow, u was to wszystko jak w zegarku, wszystko jest na czas i tak dalej. Ja mówię, no bo mamy grupę ludzi, jeżeli gdzieś ktoś się spóźnia, no to później rozkłada cały plan dnia, więc to wszystko musi działać i my wszyscy musimy być na czas i starać się, aby to wszystko dobrze wyglądało. No oczywiście musimy pamiętać, że to my nie robimy na pokaz, my nie pracujemy dla lidera, my pracujemy dla Jezusa Chrystusa. To jest Jego program. Wszystko, co czynicie z serca, czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. No oczywiście musi być to środowisko, które będzie sprzyjać rozwojowi duchowemu. Będziecie dążyć do stworzenia 24-godzinnego środowiska czczącego Chrystusa, które zachęca i buduje. Kolosan 3:1-2. Jeśli więc zmartwychwstaniecie z Chrystusem, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga. Skieruj swoje uczucia na rzeczy w górze, a nie na rzeczy ziemskie. A więc przechodzimy teraz właśnie do tej pierwszej cegiełki klubu 5 dni. Klub 5 dni to jest takie jak gdyby zaczęcie od zera. Jesteśmy w miejscowości, gdzie nie mamy żadnego kontaktu z dziećmi. No, zakładam, że no, na przykład mamy jakąś grupę wierzących, czy jakąś społeczność wierzących ludzi, czy zbór. No i jako płaszczyzna tego zboru chcemy ewangelizować dzieci w tym mieście. Więc patrzymy, gdzie te dzieci są. Jest to program letni. Ten program odbywa się w czasie wakacji, kiedy w ciągu dnia możemy zaobserwować duże grupy dzieci gdzieś na osiedlowych placach zabaw, gdzieś w wielkich skupiskach. Przeważnie są to, no w naszych polskich realiach mogą to być osiedla mieszkaniowe, więc idziemy, lokalizujemy takie plac zabaw, gdzie widzimy dużo dzieci, czasami dużo rodziców przebywających z dziećmi, więc idziemy i rozdajemy wokół tego placu zabaw, rozdajemy zaproszenia dzieciom, pytamy się, gdzie dzieci mieszkają i takowe zaproszenia rozdajemy. Tam jest oczywiście pozwolenie rodziców, tam jest wytłumaczone na tym zaproszeniu, co tam się będzie działo i jest godzina, powiedzmy, zaczynamy to o godzinie 15 na tym placu zabaw, to jest jasno ukazane. No i przychodzimy z naszą grupą i no, mamy tam w tej grupie zazwyczaj kogoś, kto będzie grał na gitarze na przykład, żeby móc śpiewać pieśni. Będzie ktoś, kto będzie prowadził zajęcia. Zazwyczaj zaczynamy z taką kolorową chustą, czasami się nazywa spadachron, tak? Czy jak to się nazywa, taka kolorowa okrągła, gdzie dzieci tam chyba
No, paraszut, no mówię, spadochron. I wiecie, to działa, na dzieci to działa jak chleb na muchy, nie? My taki spadochron, znacie to. No i my ten spadochron otwieramy, te dzieci łapią się tego spadochronu, zaczynają zabawy, jest tam lider, który będzie ich kierował w wszelakich rodzaju jakichś aktywnościach, jakichś zabawach. No i tak to się zaczyna. No i bardzo często dzieci, które nawet nie mają zaproszenia i widzą, że coś się takiego dzieje, naturalnie będą chcieli tam lecieć, będą pytać rodziców. Oczywiście my mamy gdzieś 2 starszych z obsługi, którzy będą z tymi rodzicami rozmawiać, czy tam pozwolenia wydawać. No i tam się właśnie zaczyna takimi grami, zabawami. Później mamy takie plastikowe koce, czy jakieś rzeczy, żeby po prostu rozłożyć na trawie, żeby dzieci mogły sobie usiąść. Zaśpiewamy z nimi 2 pieśni, nauczymy się oczywiście jakichś prostych pieśni. Są to oczywiście dzieci, które nie znają Ewangelii, nie znają pieśni chrześcijańskich, więc gdzieś tam prowadzimy ich w tych pieśniach i następnie odbywa się jakaś lekcja biblijna, nauczanie wersetów i dzieci dostają paszport. Ktoś pytał o paszport. Tak, my w Polsce mamy paszporty, które używamy. Wiecie, to są wszystko gotowce. Jeżeli taki program, bo to jest super i to będzie odbywać się przez 5 dni od poniedziałku do piątku. Więc w ciągu tego tygodnia my mamy 5 takich dni, 5 zajęć z tymi dziećmi. My mieliśmy od 25 dzieci, nawet raz nam się zdarzyło, że 86 dzieci przyszło. Niestety skończyło się to wyjazdem moim z jednym dzieckiem do szpitala, ale nic poważnego. Było przeciąganie liny i tak linę naciągnęli, bo tyle dzieci było, że tą linę w końcu urwali. No i jedna kawałek tej liny dziecko dostało tak trochę współ, ale to nic nie było. Ojciec był bardzo wyrozumiały. Proszę pana, takie rzeczy się zdarzają. Także wszystko dobrze się skończyło. W każdym razie, my te dzieci dość dobrze poznajemy, wydajemy paszporty. Te paszporty również mają miejsce, gdzie my tam notujemy punkty, bo oni zdobywają punkty za gry, za uczenie się wersetów biblijnych. Mamy nagrody dla tych dzieci, kiedy one tam zdobywają te wszystkie sprawności. Także to wszystko jest takie pełne energii, dobrze zorganizowane. No i później, jak ten tydzień się kończy, całym celem tego jest, aby te dzieci zaprosić do klubu Dobrej Nowiny, który już będzie kontynuowany albo w zborze, albo w jakimś wynajętym miejscu i te dzieci już w czasie roku szkolnego będą przychodzić do tego klubu Dobrej Nowiny, który oczywiście ma też swój program i swoje życie. No, wiecie, jeżeli coś takiego was interesuje, to ten cały program są już wszystkie gotowce do robienia lekcji. Jest to zorganizowane przez Służbę Ewangelizacji Dzieci, które działa w Polsce. Oni mają absolutnie wszystkie programy. Jeżeli byłaby grupa osób, która jest zainteresowana, ona chętnie przyjedzie i przeszkoli ludzi, którzy chcieliby coś takiego robić. Ona tutaj odpowiedzialność społeczności. Zapewnia zespół wyszkolonych misjonarzy do prowadzenia klubów w waszej okolicy. Zapewnia szkolenia dla członków Kościoła, aby przygotować ich do służby klubów 5 dni. Pomaga w rozpoczęciu klubu Dobrej Nowiny w okolicy waszego kościoła. Zapewnia szkolenie dla wolontariuszy dla służby klubu Dobrej Nowiny. Dostarcza materiały, aby rozpocząć i prowadzić klub Dobrej Nowiny przez 6 tygodni. Zapewnia ciągłe szkolenie, wsparcie i opracowanie lekcji z pomocami wizualnymi dostępne do kupienia dla klubu Dobrej Nowiny. Zaprasza dzieci i ich rodziny do waszego kościoła na zakończenie w piątek wieczorem. Także myśmy skorzystali z tego wszystkiego, prowadziliśmy kluby Dobrej Nowiny i rzeczywiście jest to bardzo dobrze zorganizowane. Oni mają swoją stronę cewpolska.pl chyba. Zresztą jest tu dużo materiałów od nich, także z tego naprawdę można korzystać. Widzicie, Klub Dobrej Nowiny jako efekt pracy z klubu 5 dni, cotygodniowe spotkania dla dzieci podczas roku szkolnego. Są to kluby generalnie pomyślane dla dzieci w wieku do 4 do 12 lat, które zgromadzają się razem, śpiewają pieśni, uczą się wierszy biblijnych, słuchają historii misyjnych, biorą udział w konkursach i przede wszystkim uczą się ilustrowanej lekcji biblijnej.
Obozy dzienne, półkolonie. No, są to też wakacyjne programy. Na pewno słyszeliście o wakacyjnych klubach czy półkoloniach. Tygodniowy, bardzo często od poniedziałku do piątku, 3-4 godziny. Są to często tematyczne, mogą być językowe, mogą być sportowe. Wiecie, no czasami ja prowadziłem, bo nie mogłem jakoś znaleźć zespołu, który by chciał współpracować. I sam co zrobiłem, to wynająłem boisko szkolne i grałem z chłopakami w piłkę przez 2 godziny. Po 2 godzinach brałem ich do zboru, zamawialiśmy pizzę. Zanim pizza przyjechała, ja ich ewangelizowałem. I to był cały program. I wiecie, no, ci chłopcy dzisiaj są jeszcze w zborze gdzieś tam w Siedlcach i gdzieś tam wydało jakiś to owoc i no, niektórzy z ich nawet kolegów też zostali nawróceni, bo zostali zewangelizowani. Nawet była taka, może króciutko wam tą historię opowiem, bo właśnie 2 się nawróciło. Nie, 1 się nawrócił właśnie i zewangelizował 2 swoich kolegów. No i poszli do pastora i mówią, że oni w trójkę chcieliby się ochrzcić. No ten pastor mówi, no w zborze nie mamy baptysterium, to może w niedzielę basen zamknięty, może gdzieś tam basen wynajmiemy, gdzieś tam was ochrzcimy. Oni mówią, nie. My chcemy na lokalnym kąpielisku w niedzielę po południu. Chcemy, żeby wszyscy nas widzieli. My chcemy zrobić to publicznie, bo to podobno ma być publicznie. I cała trójka się ochrzciła. No to niesamowite. No tutaj na przykład macie przykład jednego z naszych plakatów z 2014 roku, już prawie 10, jak ten czas leci. Ale widzicie, tutaj mieliśmy taki team Secret Agent English Bootcamp, nie? To było też, działało no mieliśmy akurat do dyspozycji kilka dziewczyn ze Stanów Zjednoczonych, które przyjechały nie tylko, żeby pracować jako native speakerki w naszym przedszkolu, ale też przyjechała grupa ze Stanów Zjednoczonych, aby pomóc nam w obozie. Zostali jeszcze na kilka tygodni. Ja mówię, no to zrobimy półkolonie. Wynajęliśmy szkołę podstawową i mieliśmy tam właśnie takie zajęcia z angielskim. Jak widzicie, to było ściśle tajne. English Camp, no to wiecie, English Camp to może być i jako półkolonie, bo organizowaliśmy i takie. Mogą to być półkolonie, gdzie właśnie zatrudniamy ludzi ze Stanów Zjednoczonych. No jak wiecie, bynajmniej ja widzę, że każdego roku udaje mi się zachęcić młodzież ze Stanów, z różnych szkół biblijnych, aby przyjechali na lato, aby pomagali w obozach. Zawsze jest to jakaś atrakcja dla młodzieży, ale też jest dla nas niesamowita pomoc. Oni zawsze jakieś takie kreatywne gry przywożą, zawsze przywożą fajne robótki, także bardzo cieszymy się taką współpracą. Czasami udaje nam się, jak kogoś namówimy, żeby przyjechał na lato do Polski, to zdarzyło się, że namówiliśmy, żeby zostali na rok w naszym przedszkolu. Także to różnie działa. No, powiem wam tyle, że ze względu na to, że już prowadzimy tą działalność 15 lat, to już jest tak, że osoby, które były małymi dziećmi na naszych obozach, bardzo często są już liderami. Nasz jeden z obozowiczów nawet pracuje jako nauczyciel w przedszkolu, także no, czas leci i te owoce później, dzięki Bogu, można używać do dalszej pracy. Klub Odkrywcy jest to coś, co nie za bardzo używałem, bo jest to internetowy klub dla dzieci. Dzieci lubią spędzać dużo czasu gdzieś tam w sieci, to czemu nie na właściwych stronach? Tam mogą sobie obejrzeć jakąś kreskówkę o Hiobie, czy o stworzeniu, czy jakieś lekcje biblijne. Jest to też warto, aby rodzic trochę pomógł w nawigowaniu przez ten. No i projekt Filip. No projekt Filip jest to ten wzorcowy sposób ewangelizacji poprzez przyjaźń i wspólne poznawanie Słowa Bożego. On jest zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich 8, jak już na pierwszym wykładzie wspomniałem. No, kiedy Filip został porwany do Etiopczyka
i przyłączył się do wozu. Ilu z was słyszało o projekcie Filip? Ręka w górę. Jedna osoba. No dobrze, to już wiem, gdzie stoimy. Przypomniał, ja jestem lokalnym koordynatorem projektu Filip i używam tego projektu Filip, więc ja mam ten cały szereg pomocy, który z tym idzie, aby być członkiem projektu Filip, czy być Filipem, bo my tak to nazywamy. Filip to jest ten, kto prowadzi, a osoba, która przychodzi na spotkanie, to jest Etiopczyk. My tak ich nazywamy, więc to jest to spotkanie Filipa z Etiopczykiem i no to jest właśnie taki przykład relacji. Jest to niesamowicie rozbudowany program indywidualnej ewangelizacji i uczniostwa. Jest to naprawdę niesamowity program. Bardzo podobało mi się właśnie to świadectwo Leszka Juszczyszyna, który był tutaj Macki Kościoła Katolickiego, czy coś w tym stylu, nazwa programu. I on właśnie mówił, że ktoś go zaprosił, to był były ksiądz, ktoś go zaprosił na projekt Filip i on na tym projekcie Filip dowiedział się, że Jezus Chrystus umarł za niego. Po prostu ktoś mu pokazał Jana 3,16 i powiedział, wiesz co, wstaw tam swoje imię, bo tak świat umiłował Leszka. Nie? I on po prostu jak to przeczytał ze wstawionym swoim imieniem, zakręciła mu się łza. Ja mówię, no tak to się dzieje, bo sam uczestniczyłem w tym programie. Zaproszenie do wspólnego studium biblijnego, doprowadzenie do Jezusa, prowadzenie w uczniostwie, wielbienie, służba Bogu. No to są takie pytania. Czy chciałbyś uchwycić jedną ze skuteczniejszych strategii umiejscowiania Słowa Bożego w rękach ludzi? Uniknąć powszechnych błędów popełnianych w ewangelizacji. Pozbyć się obaw związanych z głoszeniem Ewangelii. Zdobyć nowe umiejętności nawiązywania relacji. Zdobyć umiejętności, jak zapraszać przyjaciół do czytania Biblii. Dowiedzieć się, jak prowadzić indywidualne studium biblijne. Nauczyć się, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami. Stać się używanym przez Boga Filipem i możesz znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania właśnie w programie. Owoce na przykład w 2022. 1161 osób rozpoczęło projekt Filip. 80 dzieci, 561 dorosłych, 34 osoby online, 486 przebywających w zakładzie karnym. Zakończyło jeden kurs, 873 osoby, 144 dzieci, 729 dorosłych, nawróciło się 165 osób, a ochrzczonych zostało 22. Powstało też 29 grup biblijnych. Przez koronę 318 Filipów, z czego 121 nowych, w tym 18 internetowych. Więc widzicie, że ten program ma osobne narzędzia dla dorosłych i osobne narzędzia dla dzieci. Jak to widzicie, tutaj zaczyna się to pomocnymi materiałami. Te materiały są dostępne tam na stole, także możecie sobie wziąć. I tutaj są takie pozycje jak odkryj prawdziwe przebaczenie. I to jest tylko zachęcenie do kogoś do tego, aby zainteresować danym programem. Tak? Ktoś przeczyta sobie taką wstępną broszurę, profilowano tematycznie. Są to publikacje przygotowane specjalnie dla osób przychodzących przez wszelkiego rodzaju problemy, czy jakiś trudny czas, czy kogoś utraciły, czy może ktoś, kto boryka się z jakąś ciężką chorobą, z odrzuceniem, czy z jakimś niskim poczuciem wartości, jakimiś innymi trudnościami i w jakiś sposób widzi, że Pismo Święte i komentarze, które są tam zawarte, mogą w jakiś sposób jemu pomóc i wykazuje zainteresowanie i wtedy możemy go zaprosić do programu Odkryj Życie. I to jest pierwszy program, jest to Ewangelia
Jana. Czytamy mniej więcej 3 rozdziały. Po końcu każdej lekcji są pytania. I to są takie pytania, które, że tak powiem, trafiają prosto w serce. Zazwyczaj odbywa się to u Etiopczyka. Zazwyczaj wszystkie spotkania, jakie ja prowadziłem, to prowadziłem u nich w domu, gdzie po prostu przychodzę do nich do domu raz w tygodniu czy 2 razy w tygodniu. Zazwyczaj to było raz w tygodniu i prowadzimy taką lekcję biblijną. Oczywiście po zakończeniu Etiopczyk dostaje świadectwo ukończenia odkrycia życia, dostaje Nowy Testament i to jest taki podstawowy studium Ewangelii Jana. Jest on stworzony głównie do kontaktów 1 na 1. Następnie mamy następne programy. Odkryj prawdziwy pokój. Po tym zazwyczaj osoba dochodzi do narodzenia się na nowo w pierwszych 2. Albo odkryj życie, albo odkryj prawdziwy pokój. Po ukończeniu 2. punktu, czy 2. programu, odkryj pokój, dostaje pełne Pismo Święte. Następny jest odkryj radość, odkryj prawdziwy cel i na końcu jest świadectwo ukończenia całego kursu. No i to widzimy, że też jest podobny program, ale skierowany prosto dla dzieci, który nazywa się program Leoś. Podczas którego dzielny Leoś prowadzi małych uczestników do ciekawych przemyśleń biblijnych. Są tam krzyżówki, są tam łamigłówki. Ja tak naprawdę wolę ten Leoś niż z dziećmi. Jest naprawdę bardzo fajnie prowadzić te programy. Jest to też stworzone, aby rodzice prowadzili te programy ze swoimi dziećmi. Jest to dobre narzędzie w zborze, bo można, kiedy taki pierwszy program jest zakończony, w czasie nabożeństwa można zaprosić rodzica, można ojca zaprosić z dzieckiem, zapytać małego, co z tego programu się nauczył. Można spytać się, jakim tatuś był nauczycielem. Można pogratulować im. Tak, można spytać się rodzica, co się nauczył z tego. Jakie były najciekawsze pytania, jakie jego synek zadawał, niespodziewane. I jest to naprawdę bardzo fajny program. Zakończenie każdego z 3 podręczników honorujemy wręczeniem takiej atrakcyjnej nagrody. No i co niesamowicie mobilizuje dzieci do dalszej pracy. W czasie tych wszystkich kursów biblijnych dorośli dzieci zdobywają Nowe Testamenty, w końcu całe Biblię. I oczywiście my jako projekt Filip zawsze mówi, że oni nie są dystrybutorem Słowa Bożego, ale oni chcą wkładać tekst Biblii, który będzie w jakiś sposób studiowany, tak? I dlatego jest ten cały program. Te wszystkie materiały są dostępne darmowo z Ligi Biblijnej. To jest organizacja, która prowadzi ten program, Liga Biblijna w Polsce. I oni oferują darmowe szkolenie. A więc jeżeli jest grupa w zborze czy poza zborem i chce, aby z Ligi Biblijnej ktoś przyjechał i wyszkolił Filipów, to oni przyjadą. Czy to będzie na przykład zazwyczaj szkolenia, które ja odbywały się w sobotę, cały dzień, coś takiego jak tutaj mamy. I to jest już takie naprawdę bardzo szczegółowe szkolenie do tego, jak prowadzić indywidualną ewangelizację, indywidualne uczniostwo. Ja osobiście bardzo polecam. To nie znam innego narzędzia, aby prowadzić uczniostwo indywidualnie. A więc musimy wiedzieć, że Bóg ma dla nas robotę. Niezależnie od tego, jak jesteśmy zajęci,
największe poselstwo Jezusa Chrystusa nadal nas obowiązuje. I no ciekawe z projektem Filip, co ja lubię, że ja jestem osobą bardzo zajętą, ale zawsze mogę ustalić z osobą, którą chcę ewangelizować, odpowiedni czas. Może to być, wiecie, 21 we wtorek. Zawsze możemy znaleźć jakąś godzinę, aby to odbyć, tak? I kiedy się już spotykamy, to my mamy ustalony program do zrobienia, tak? My mamy, że tak powiem, bieżnię, po której będziemy biec. Nie musimy nic wymyślać, nie musimy nic w jakiś sposób się zastanawiać, jak to zrobić. To jest już wszystko gotowe, jest nam dane w rękę. My musimy tylko przebyć szkolenie, aby wiedzieć, jak danego narzędzia używać i po prostu być gotowym. I wiecie, kiedy masz właściwe narzędzia w ręku, Etiopczycy zaczną pojawiać się na twojej drodze. Bo kiedy będziesz wiedzieć, że masz takie narzędzie i możesz skutecznie poprowadzić kogoś w uczniostwie, to już nie będzie tego strachu, a co będzie, jak on się nawróci i kto się nim zajmie, tak? Będziesz dokładnie wiedział, co zrobić i jest to niesamowicie skuteczne. I oczywiście Bóg oczekuje twojej pozytywnej reakcji. I to jest robota dla ciebie. Przyłącz się do wozu Etiopczyka, zaproś do wspólnego studium biblijnego, 1 na 1, poprowadź go do Jezusa. Wiecie, prawda jest taka, że niewielu wierzących potrafi doprowadzać ludzi do Jezusa. Nauczaj go, aby wzrastał w wierze. Pomóż mu stać się Filipem. Wiecie, gorliwość nie wystarczy. Potrzebna jest też strategia, wiedza i przygotowanie.